W sierpniu 1920 roku Polska stanęła na krawędzi upadku. Armia Czerwona była o krok od zajęcia Warszawy. Wtedy zdarzyło się coś, co całkowicie odmieniło losy tej wojny. Świadkowie mówią o cudownym objawieniu Matki Bożej nad polskimi żołnierzami i jej interwencji. W dzisiejszym filmie poznacie prawdziwą historię cudu nad Wisłą, przemilczaną przez dziesięciolecia. Dowiecie się, dlaczego dopiero dzisiaj możemy odkryć prawdę na ten temat. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance ASI, spółka akcyjna oraz Q Logos, wolnościowy projekt abonamentowy. Było południe 13 czerwca 1999 roku. Wizytujący Polskę papież Jan Paweł II odwiedził cmentarz polskich żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Wieczorem tamtego dnia papież przekazał wiernym zebranym wokół katedry na warszawskiej Pradze informacje. Przed chwilą nawiedziłem Radzymin, miejsce szczególnie ważne w naszej narodowej historii. O wielkim cudzie nad Wisłą przez dziesiątki lat trwała zmowa milczenia. Opatrzność Boża nakłada dzisiaj na nas obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i całej Europy. Tamte słowa papieża w zasadzie przeszły bez echa, ale papież dotknął wtedy samego sedna sprawy. Rzeczywiście było tak, jak powiedział. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku było wynikiem takiego właśnie cudu. Bo jak inaczej nazwać pojawienie się Bogu Rodzicy ponad polskimi oddziałami, które broniły wtedy Warszawy? Było to niezaprzeczalnym faktem, który najpierw przemilczano, a potem o nim świadomie zapomniano. Tymczasem Maryja rzeczywiście pojawiła się wtedy na niebie i to aż dwukrotnie. Najpierw w Osowie, a potem w Wólce Radzymińskiej. Jej postać była widoczna dla wszystkich. Bolszewicy od razu zorientowali się, kim jest ta postać. To ich tak przeraziło, że w panice rzucili się do masowej ucieczki. O tym, że tak właśnie wtedy było, mówiły relacje wielu naocznych świadków. Tyle tylko, że te relacje zostały przemilczane przez władze II Rzeczpospolitej. Skrupulatnie tuszowały je także władze komunistycznej Polski. Te pierwsze starały się nie dopuścić do ich szerszego nagłośnienia, ponieważ uważały, że źle wpłyną one na dobre imię polskich żołnierzy i samego marszałka Piłsudskiego. Te drugie z kolei robiły to dlatego, że cud jako taki był sprzeczny z komunistyczną ideologią. Gdy w 1989 roku zaczęły się w Polsce polityczne zmiany, można było już otwarcie mówić o wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej. Powróciła nawet jej nazwa – Cud nad Wisłą. Tyle tylko, że zaczęto go zupełnie inaczej definiować. Jako dowód genialnego zmysłu strategicznego marszałka Piłsudskiego, który miał dowodzić w tej bitwie. I tak jest do dzisiaj. Spróbujmy zatem wyprostować tę historię i opowiedzieć, jak faktycznie wtedy było. Zacznijmy od naszkicowania sytuacji Polski w lecie 1920 roku. Otóż bolszewicy parli w głąb Polski, a nasza obrona się wtedy już załamywała. W rękach bolszewików znajdowały się już Grodno, Białystok i Brześć.
Armia Czerwona coraz bardziej zbliżała się do Warszawy. Sam Piłsudski wspominał później, że wszystko wyglądało wtedy w czarnych kolorach i beznadziejnie. Ale Piłsudski podpisał wtedy rozkaz kontrofensywy polskich wojsk, która miała ruszyć dokładnie 15 sierpnia. Dzień wcześniej bolszewicy rozpoczęli gwałtowne uderzenie kilkoma falami piechoty, aby zająć Warszawę. Drogi do niej broniła między innymi pierwsza i druga kompania 236 Pułku Akademików pod Ossowem. Był z nimi młody kapelan, ksiądz Ignacy Skorupka, który z krzyżem w ręku poprowadził ich do ataku i poległ w tym ataku. Jego śmierć okazała się punktem zwrotnym w tej bitwie i w całej wojnie. Jak to się stało, że właśnie w tym momencie zaczęła się porażka pewnych zwycięstwa bolszewików? Przecież naprzeciw doświadczonych czerwonoarmistów z brygady Grigorija Chachaniana stali zupełnie niedoświadczeni w walce gimnazjaliści i studenci. Odpowiedzi na to pytanie dostarczyli później sami żołnierze Chachaniana, którzy dostali się do polskiej niewoli i trafili do obozów jenieckich. Mówili oni, że w Ossowie na tle porannego nieba, mieniącego się dziwną łuną, ujrzeli postać Bogu Rodzicy. Na jej widok rzucili się do ucieczki. Uważali nawet tę ucieczkę za całkowicie uzasadnioną w zaistniałej sytuacji. Dla nich było to wstrząsające doświadczenie. To był początek końca tej bitwy. 14 sierpnia porucznik Stefan Pogonowski, dowódca 1 batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, otrzymał od generała Lucjana Żeligowskiego rozkaz, aby jego jednostka zajęła rejon Kątów Węgłowskich koło Radzymina, aby w ten sposób zabezpieczyć przemarsz polskich oddziałów, które miały nadejść od strony Nieporętu. Ale Pogonowski, wbrew rozkazowi Żeligowskiego, samowolnie zaatakował swoim batalionem zajętą już przez bolszewików Wólkę Radzymińską, ponosząc w tym ataku śmierć. Jego nocny atak okazał się dla bolszewików całkowitym zaskoczeniem. Nastąpił ich odwrót. Jednak mówienie o tym, że batalion Pogonowskiego odniósł sukces tylko dzięki zaskoczeniu, byłoby całkowitym nieporozumieniem. Pod Wólką Radzymińską, podobnie jak pod Ossowem, również na niebie ukazała się Maryja. Bolszewicy jeńcy wzięci po bitwie do niewoli opowiadali, że podczas tego nocnego ataku Polaków na Wólkę Radzymińską zjawiła się przed nimi Matier Bożja. Wokół jej głowy jaśniała aureola, a w dłoni trzymała tarczę, od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski, po czym do nich powracały. Jak mówili, Maryi towarzyszyły również chówce skrzydlatych rycerzy. Na ten widok bolszewicy rzucili się do masowej ucieczki. Szczegóły ukazania się Maryi nad Wólką Radzymińską znamy także z relacji mieszkańców okolicznych wsi. Wszystkie z nich mówią, że uciekający bolszewicy byli potwornie przerażeni tym, co zobaczyli. Ksiądz kanonik Wiktor Mieczkowski, proboszcz z Wyszkowa, w broszurze zatytułowanej Bolszewicy w polskiej plebanii napisał, że w wielu wsiach bolszewicy mówili, że od Warszawy odpędzili ich nie Polacy, a Matier Bożja. Bitwa pod Wólką Radzymińską była kolejnym przełomem. Generał Lucjan Żeligowski napisał, że śmierć porucznika Pogonowskiego jest momentem historycznym. Całkowicie odwróciła się karta wojny. Od natarcia jego batalionu na Wólkę Radzymińską rozpoczął się odwrót spod bram Warszawy niezwyciężonych dotąd 3 brygad Armii Czerwonej i 21 dywizji. Kontruderzenie polskiego wojska, które po niej nastąpiło, nie spotkało już na swojej drodze bolszewickich oddziałów. Błyskawicznie zajęto więc Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Międzyrzec Podlaski i Białą
Podlaską. 19 sierpnia generał Michaił Tuchaczewski, dowódca Armii Czerwonej, zarządził odwrót na całym froncie. Polskie wojska prowadziły wtedy działania pościgowe. W ich rezultacie do niewoli trafiło od 70 do 80 tysięcy bolszewickich żołnierzy. 20 września 1920 roku zaczęła się ostatnia wielka bitwa wojny polsko-bolszewickiej, tym razem nad Niemnem. Zwycięskie dla Polaków starcie zmusiło stronę bolszewicką do podjęcia rozmów pokojowych i te po kilku tygodniach się zaczęły. Ostatecznie wojna polsko-bolszewicka zakończyła się dopiero 18 marca 1921 roku, gdy w Rydze podpisany został traktat pokojowy pomiędzy Polską a bolszewicką Rosją. Ten traktat uregulował sprawę naszej granicy wschodniej. Wprawdzie w całym kraju odbywały się msze, w których dziękowano Najświętszej Maryi Łaskawej za cud, który ocalił Polskę, ale potem wszystko zostało wyciszone. Piłsudski uznał, że mówienie o objawieniach Maryi pod Osowem i Wólką Radzymińską zaszkodziłoby jemu jako wodzowi naczelnemu, który poprowadził polską armię do zwycięstwa w tej wojnie. Uważał również, że epatowanie objawieniami Maryi zaszkodziłoby także zwykłym żołnierzom, ponieważ podważyłoby ich bohaterską walkę z bolszewikami. Zresztą piłsudczykowskiej elicie zanurzonej w masonerii i modernizmie daleko było do katolickiej wiary. Tym bardziej więc kultywowanie objawień Maryi jako cudu nie było jej na rękę. W komunistycznej Polsce stworzonej przez Stalina nie można było mówić o wojnie polsko-bolszewickiej. Klęska Armii Czerwonej poniesiona na przedpolach Warszawy była przedmiotem całkowitego tabu. Nie pasowała do epopei bohaterskiej i niezwyciężonej Armii Czerwonej, która pokonała hitlerowskie Niemcy. Tym bardziej nie należało mówić o cudzie, jaki się dokonał w trakcie Bitwy Warszawskiej. Z tego powodu komuniści postanowili wycofać z bibliotek wydane przed wojną książki na temat Bitwy Warszawskiej. Zakazem reprodukcji objęto również przedstawiające ją obrazy. Ten zakaz objął między innymi słynny obraz Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”, przedstawiający pojawienie się Maryi w Ossowie. Ale komunistyczne władze nie ograniczyły się tylko do ukrywania i niszczenia wszelkich materialnych śladów naszej wiktorii z sierpnia 1920 roku. Główny zarząd polityczny Wojska Polskiego zmusił wszystkie polskie muzea do oddania Sowietom polskich trofeów z tej wojny, w tym bolszewickich sztandarów, które zgodnie z prawem międzynarodowym nie podlegają windykacji. Po 1989 roku również musieliśmy długo czekać na przełom w tej sprawie. Tą sprawą zajął się jako pierwszy ordynariusz powstałej w 1992 roku diecezji praskiej, biskup Kazimierz Romaniuk, który zakomunikował wtedy, że jego zadaniem jest przywrócenie pamięci o zwycięskiej bitwie warszawskiej, podczas której Bogu Rodzica ukazała się bolszewickim żołnierzom. Ordynariusz chciał, aby fakty zatajone w czasie międzywojnia i po II wojnie światowej stały się powszechnie znane i przeszły na trwałe do polskiej historii jako cud nad Wisłą. Zobowiązał też podległe mu duchowieństwo do tego, aby upowszechniało wśród wiernych prawdę o tym wydarzeniu. W 1999 roku było ono przedmiotem refleksji papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski, w czasie której odwiedził cmentarz bohaterów Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. Sprawą zajął się także następca Romaniuka, biskup Romuald Kamiński. Z inicjatywy tego ostatniego 16 sierpnia 2020 roku uroczyście odsłonięto w Radzyminie
monumentalną figurę Matki Bożej Łaskawej jako wotum dziękczynne za ocalenie Polski w 1920 roku. Dzięki temu po raz pierwszy prawda o ukazaniu się Bogu Rodzicy bolszewikom w czasie Bitwy Warszawskiej zaczęła oficjalnie wychodzić z cienia. Następnym krokiem winno być wprowadzenie opisu tego faktu oraz jego konsekwencji do polskiej historii. Ale na to będziemy musieli jeszcze poczekać. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie Polskie Powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance ASI, spółka akcyjna i Q Logos, projekt wolnościowy zrzeszający ludzi z otwartym umysłem, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.